Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na moją grupę na Facebooku, gdzie publikuję materiały z odcinków, nad którymi aktualnie pracuję. Chętnie wysłuchałbym Waszych sugestii, opinii, słów krytyki, tego co Wam się podoba, do czego macie uwagi, co według Was jest źle robione. Tak więc zapraszam serdecznie. No i lecimy z materiałem. Tym razem sobie pogadamy o hardware'ze do Amigi klasycznej. Będę omawiał kartę Rapid Road USB firmy Individual Computer, słynnego już pana Jensa. Tak to wygląda od spodu. USB, czyli jest to interfejs USB, dzięki któremu możemy korzystać z wszelkiej maści urządzeń wpinanych pod ten port w Amidze klasycznej. Akurat ten Rapid Road jest przeznaczony do karty Xsurf 100. Tak to wygląda w komplecie. Wpinamy to w specjalne złącze na karcie Xsurf. Tu jest wtyczka, tu jest gniazdo. I dzięki temu aktywują się nam te dwa oto gniazda USB. Można z tego korzystać. Prócz karty Xsurf jest jeszcze wersja na Clockport. Tak ona wygląda. Różni się od Xsurfowego Rapid Roada tym, że ma dwie takie płytki z plexi, uziemienie oraz dwa kołki dystansowe. No i podłączamy to do Amigi za pomocą tego gniazda Clockportu. Tutaj jak widać uwaliło mi się trochę gniazdo, ale nadal działa, jest sprawne. Korzystamy z tej tasiemki. Mamy tutaj nawet oznaczenie, gdzie podłączamy czerwoną żyłę. Bardzo dobry pomysł. Aby Rapid Road nam działał, trzeba podłączyć zasilanie do jednego z tych dwóch portów. Zwykła wtyczka do stacji dyskietek. Nie wiem dlaczego są dwie. W instrukcji pisze, aby podłączyć pod dowolnych z tych portów. No ale konstruktor dał dwie. Nie mam pojęcia dlaczego. Te karty fizycznie i mechanicznie są identyczne. Różnią się tylko i wyłącznie BIOSem. Rapid Road na Clockport nie będzie działał w Xsurfie. Sprawdzałem to. A Rapid Road z Xsurfa nie będzie działał na Clockporcie, chociaż mógłby. To jest kwestia BIOSu. Tak jak widać, jest to kompletnie takie samo, identyczne. Jestem z tego sprzętu zadowolony. Używałem myszki, klawiatury, joysticków, nawet karty dźwiękowej. Kupiłem jakąś taką byle jaką najtańszą na USB. Bodajże za 3,5 funta. Nie chciało mi to od razu działać w Rapid Roadzie. Trzeba było zmienić AHI. Miałem 4.18. Po zmianie na 6 karta dźwiękowa zaczęła działać, więc bardzo tanim kosztem miałem dostęp do 16 bit 44 kHz. Nie miałem wtedy jeszcze karty dźwiękowej na Zorro, tak aby troszkę inaczej z tego korzystać. No jest to sprzęt, uważam, taki bardzo niezawodny.
Nigdy nie miałem z nim większych problemów. Prócz samego zakupu, ponieważ w nieistniejącym już w sklepie RetroAmi był opis, że ta wersja na Clockport działa zarówno na Clockporcie, jak i na Xsurfie. No niestety to nie była prawda. Po zdjęciu tej plexi, tych dystansów i podłączeniu tego do karty Xsurf, no nie działało to, no. Niestety. Ja tam oczywiście i tu nie obwiniam tam o żadne niecne cele. Podejrzewam raczej, że taki opis dostarczył mu Jens i taki wydrukował. Zastanawiam się, czy te USB... Zastanawiam się, czy to uziemienie jest niezbędne. Ja nie jestem ekspertem, jestem pasjonatem. Pewnie w komentarzu się wypowie jakiś ekspert. Skoro to dali, widocznie jest to potrzebne. Ja zawsze miałem to przykręcone do jakiejś masy. Przecież tak faktycznie powinno się to podłączyć, wydaje mi się, do uziemienia, a nie do masy. Ale tutaj, jeśli ktoś jest mądrzejszy ode mnie, lepiej prosiłbym, aby się wypowiedział. Ja to miałem podłączone do masy. Być może robiłem źle. Nic nigdy nie upaliłem. Nie wybuchło. Działało. Jens z firmy Individual twierdzi, że nie wolno tego używać zasilaczami ATX. Widziałem kiedyś temat na forum amigowym, w którym kilka osób pisało, że te interfejsy po podłączeniu pendrive'a paliły się. Jens wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie, w którym napisał, że na kilkaset sprzedanych tych urządzeń było bodajże 7 tego typu reklamacji. Ciężko jest mu stwierdzić, co było przyczyną. W każdym razie on zaleca używanie zasilacza AT. Jak kiedyś z nim jeszcze miałem normalne relacje i tam korespondowałem, no to on dosłownie mnie opieprzył, jak mu powiedziałem, że tam w którejś Amidze mam podłączony zasilacz ATX, że nie wolno. Ale nie wytłumaczył dlaczego. Osiągi tej karty są normalne. Na porcie zegara, no nie będzie tutaj szału. Mówię o standardowym porcie zegara. Kilkaset kilobajtów. Karta obsługuje, tutaj tego nie widać, wezmę inny, szybki clock port w karcie 604N. To jest rozszerzenie pamięci o 1 MB chipu dla Amigi 600. Prócz samego chip RAMu, złap ostrość. Jest tam jeszcze clock port w dwóch wersjach. Dwa złącza clock port. Standardowej i właśnie takiej szybkiej, która umożliwia dużo szybsze transfery. Prócz rozszerzenia 604N, ten szybki clock port mają niektóre karty turbo do Amigi 1200, więc jest szybciej. Czy ja polecam ten zakup? Uważam kartę za udaną. Nie mam powodów do narzekań. Plan był taki, aby sprawić sobie jeszcze kilka Xsurfów i do nich popodłączać Rapid Roady. Tu właśnie miałem w planach zakup kolejnej karty. Rapid Roada kupiłem. No do karty nie doszło, bo w międzyczasie otrzymałem bana na zakupy w Individual. Więc siłą rzeczy musiałem się zainteresować alternatywnymi rozwiązaniami. Ale chyba nawet wyszło mi to na dobrze, bo mam teraz kartę sieciową od Matse i uważam, że to jest dużo ciekawsze rozwiązanie niż Xsurf. Aczkolwiek sam Xsurf nie jest złym rozwiązaniem. Tutaj nie mogę powiedzieć, że ta karta jest zła. Jest ok. Ale zrobię o niej osobny odcinek. Tutaj rozmawiamy o USB. Ta karta jest nowa. Nieużywana. Wróć. Nie mogę powiedzieć, że jest nowa, bo mam ją chyba z 8 lat.
Jest nieużywana, bo nie dorobiłem się tej karty Xurf setka w kolejnym egzemplarzu. Doszedłem do wniosku, że ta pójdzie do sprzedania w opakowaniu, w którym ją otrzymałem. Tak więc niebawem porobię zdjęcia, wystawię ją na sprzedaż. W linku do tego filmu podam adres, gdzie ewentualnie można nabyć. Jeszcze chciałem powiedzieć coś słówko o budowie tej karty. Mamy tutaj Xilinga. Może zróbmy inaczej. Jest to taki popularny w świecie amigowym, nie tylko amigowym, układzik programowalny o dosyć sporych możliwościach. Ten telefon drży, kiedy stoję i mówię. Nawet go nie dotykam. Prócz tego z ciekawszych rzeczy jest tutaj jeszcze układ BGA. Ale tutaj chyba nie dam rady pokazać, co to jest. Dwa oscylatory, no i trochę elektroniki pasywnej. Nic więcej ciekawego tu nie ma. Ale prezentuje się to ładnie. No najważniejsze, że działa. Z drugiej strony mamy nalepkę z gwarancją. Elektroniki żadnej. Tylko jest gniazdo do programatora. Fajnie, że jest to opisywane. Gdzie jest góra, gdzie jest dół. This side's up. Więc jeśli ktoś się zdecyduje na zakup tego sprzętu, na pewno nie będzie żałował. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się, hej!